Partnerem odcinka jest Zen, a partnerem całej wyprawy jest ambasada Szwecji w Warszawie. Szanowni Państwo, moi drodzy, po pierwsze, dzień dobry. Po drugie, gdzie jesteśmy? Poza tym, że jesteśmy w Szwecji i na północy. Jesteśmy rzeczywiście na północy, dość dalekiej. Już nasza baza, miasto Skellefteå, jest na północy, jest zwane bramą do Laponii, ale my pojechaliśmy wzdłuż rzeki Skellefteå, kilkadziesiąt kilometrów na północ i na północny zachód. Ta rzeka z Laponii wypływa i Laponia jest dosłownie tam, kawałeczek stąd. Czym się będziemy na początku zajmować? No będziemy zajmować się tym, co właśnie i wy teraz widzicie, czyli miejscową przyrodą. Lasy pełne zwierzyny, rzeki i strumienie pełne ryb. To będzie początek naszej opowieści. Będzie oczywiście i dużo więcej, ale to za chwilkę. Na razie dzikość północnej przyrody. Jak widzicie, w sprawie bliskości Laponii nie kłamałem. Jest Laponia, jest blisko, są i renifery. Przy samej drodze zresztą są znaki uwaga łosie, ale na renifery też trzeba uważać. Ograniczenie do 90, a przecież taki pan renifer, pani reniferowa, czy też reniferzątko swobodnie na drogę może wyjść. Dzień dobry, tu jesteśmy. Proszę nie wychodzić na drogę. O jednak nie. Jesteśmy w miejscu o nazwie Svansele Wildmarkt. Jest to rodzaj ekspozycji opisującej tutejszą dziką przyrodę. No ale zanim do ekspozycji przejdziemy, że przyjemnie jest usiąść przy żywym ogniu. W zimie to niemal konieczność, ale i w lecie daje to sporo frajdy, a nad tym ogniem w takim czajniczku miejscowym sposobem gotuje się kawa. Tutaj nawet w supermarketach mamy specjalny rodzaj kawy służącej do parzenia właśnie w ten sposób. No, tak jak na westernach, tak jak na filmach z Dzikiego Zachodu. O dobra, chwycę to za drewnianą część rączki, potwornie gorące. A, widzicie, wrze. I teraz to odsuńmy. Dobrze, że jest rękawica. Zobaczcie. Kubeczek, no wszystko się zgadza, niespiesznie. Północ nie pogania nas, północ jest cierpliwa, północ daje czas na oddech, a w dodatku jesteśmy w Szwecji, no więc to jest kolejny pretekst do tego, by mieć chwilę o nazwie fika. Po prostu siedzimy, cieszymy się smakiem kawy, a za chwilę będziemy chodzić, ale to dopiero za chwilę. Muszę wam przyznać, że wizyta w tym miejscu diametralnie zmieniła moje podejście do wypychania zwierząt. No, dotychczas spotykałem się głównie z wypychanymi trofeami myśliwskimi, które były preparowane i wypychane, aby zaspokoić próżność polujących. Miałem też kolegę w podstawówce, którego rodzice wypychali psy, które odeszły, psy domowe. No i potem tam Azor czy Reksio wypchany stał na schodach. Straszne. Ale tutaj mamy ilustrację tego, co w okolicznych lasach się dzieje i jakie zwierzęta w nich żyją. Oczywiście niektóre z nich zostały upolowane, ale wiele przyniesiono tu, kiedy poszła fama, że to miejsce się otwiera, to ludzie przynosili zwierzęta padłe, znalezione w lesie, albo takie przy drodze, potrącone. Tutaj jest mnóstwo znaków, jak się jedzie, by uważać na przykład na łosie. No i dzięki temu, na przykład w tej zimowej sali, możemy zobaczyć to cudo tam, to cudo pod piękiem. Na pniu siedzi sobie majestatycznie kolega dzięcioł, a pod spodem no, damy nie ma.
ale jest przecudny gronostaj obok lisek. Sal jest tutaj bez liku. To naprawdę jest do zwiedzania całymi godzinami. Co mamy tutaj? No jakże groźną scenę. Zobaczcie, niedźwiedź atakuje łosia. Pełna ekspresji scena, bardzo brutalna, no ale świat przyrody bywa okrutny. O, to jest kolega, niewielki, ale niezwykle groźny. Rosomak mianowicie. Jak pójdziemy dalej, również trafimy na pejzaż zimowy częściowo. Po tej stronie te białe ptaszki to pardwy. Pardwa mszarna, to się tak zdaje się po polsku nazywa. Lagopus po łacinie. Tak, oczywiście, bubo to puchacz, a lagopus to pardwa. Ma to, na tym skończmy, król tutejszych lasów, jego wysokość łoś. Częścią zwiedzania może być również degustacja miejscowych potraw, przyrządzanych na naszych oczach. Robi to pani Töwe. Żywy ogień and two sorts of meat. This is... Ren. Ren. We call it ren. Renifer, Okay. reindeer, ren. And elk. And elk, moose. Moose. Yes. A to jest łoś. Yes, it's very tasty. Okay, and it's very simple and easy. Yes, and the clean. And the clean. Clean kryddor. Okay. Yes, salt and pepper. Salt and pepper. Yes. That's it. Onion, Only. potatoes, meat. Yes. That's it. Yes. Let's start. Thank you very much. Thank you. Zobaczcie Państwo, jaki super rodzaj planszy nad ogniem, z takim wgłębieniem. Tam wlany olej i teraz na tym najpierw rumieni się cebula. Na razie smaży się tutaj i również trochę dusi łosina. Na drugiej patelni do cebuli, na drugiej planszy dołączają ziemniaki, które były wcześniej podgotowane, w mundurkach obrane. Za chwilę tutaj znajdzie się jeszcze renifer, gdyż on najwyraźniej wymaga krótszego czasu. No i tak jak pani powiedziała, sól, pieprz i to wszystko. Składniki z najbliższej okolicy. To nie znaczy z całego regionu, z okolicy paru kilometrów. Good. You are good. Yeah. Człowiek się uczy całe życie. Otóż okazuje się, że mięso z renifera smaży się i dochodzi 3 razy szybciej niż mięso z łosia. Mięso z łosia na końcu jeszcze będzie podduszone. Widzicie ową wspaniałą przedziałkę? Pani dolała tutaj nieco słodkiej śmietanki i za chwilę wszystko będzie gotowe do jedzenia. No już się na stole dużo dzieje, czeka nas naprawdę nordycka, niemal pierwotna uczta, danie główne. Welcome and eat. Thank you very much. Reindeer and moose, potatoes and broccoli. Tak, Oh, so good. thank you. Drodzy Państwo, dobra, zacznijmy od sposobu podania. Zobaczcie, na jakim wspaniałym talerzu mam to podane. Zobaczcie, z czego są zrobione sztućce. Zobaczcie, jak wygląda kubek na napitek. Zero plastiku. Jedyna nowoczesność, w cudzysłowie, to szkło i korek. Z czego to jest napój? Borówka brusznica. Borówka brusznica, która rośnie tutaj niezwykle obficie i robi się z niej wiele rzeczy. Nie tylko napoje, również towarzyszy jako dodatek do mięs i innego jadła. Tu właśnie ją mamy. Tu mamy marynowaną cebulę, a tu mamy sałatkę z kapusty. To jest masło solone, ale jeszcze dodatkowo posolone. Widzicie te grudki soli na wierzchu, rodzynki, żeby było przyjemniej. No i teraz tak. Tutaj było trochę śmietanki i było trochę brusznicy dodane. Jedyny taki ukłon w stronę nowoczesności to brokuły. No,
Brokuły oczywiście są tu w sklepie, ale to jest jedyne odstępstwo od tradycji. Cała reszta, gdybyśmy tu osiedli 100 lat temu, 200 lat temu, wyglądałaby identycznie. No ale najważniejsze jest, jak to smakuje. Zacznijmy od rena. Niezwykle dobre, miękkie mięso. Tak. To jest znacznie lepsze niż suszone mięso z renifera, moczone w kawie na skuterze śnieżnym gdzieś w fińskiej białej śnieżnej pustyni. Ale tam to też nie było złe, zważywszy na okoliczności. A teraz drugi rodzaj mięsa. Wiecie, tu są znaki, uwaga, łosie. To jest naprawdę jeden z najczęstszych obywateli tychże lasów. Ta śmietanka to doskonale podkręciła, złagodziła ów smak dziczyzny, ale jeszcze jedno mi przyszło do głowy. No zobaczcie, u nas dziczyznę najczęściej się trzyma w zalewach, moczy, pekluje i maltretuje. No, tymczasem wystarczy prościutka droga przygotowania. Sól, pieprz, zapach drewna, to wszystko jest doskonałe. Wspaniały, chrupki chleb, trochę masła, które na północy daje ludziom siłę, trochę brusnicowego płynu. Świetne, po prostu świetne i dzikie. Tym, czym dla Paryża jest na przykład wieża Eiffla, tym dla miasta Szeleftja jest ów właśnie budynek. Duma całej okolicy. Budynek niebagatelny, gdyż jest to drugi co do wysokości drewniany budynek na świecie. Konstrukcja to drewno oraz szkło. Mieści on hotel, ale również dom kultury, dostępny dla całej społeczności. Oto lobby, wielkie i monumentalne, ale jakże inne od większości lobby, które dotychczas widywałem. No, nie ma tu marmurów, nie ma tutaj kryształowych żyrandoli. Co jest? Drewno, drewno i jeszcze raz drewno. By uświadomić wam ogrom tej drewnianej konstrukcji, wspomnę króciutko, że żeby to wszystko postawić, zużyto 13 000 kubików drewna. Jedyne miejsce, gdzie mamy beton, to jest to właśnie podłoga, piwnica i fundament. Cała reszta, nawet owe filary konstrukcyjne, są zrobione z drewna. Specjalna technika, co sprawia, że jest to równie wytrzymałe jak stal, albo nawet wytrzymałe bardziej, a w dodatku budynek jest elastyczny. Tu mamy część wspólną w sensie domu kultury, więc na przykład bibliotekę. Bo w ogóle to lobby jest nie tylko lobby hotelowym, ale jest miejscem spotkań. Jak wspominałem, dom kultury. Tutaj ludzie przychodzą, mogą wypożyczyć książkę, mogą usiąść tu, mogą usiąść tam. Tu się po prostu spotykają. A ja teraz muszę spotkać się z windą, gdyż chciałem wam coś pokazać na górze. Musiałem przezwyciężyć lęk wysokości, no ale tę rzecz trzeba koniecznie pokazać. Wniknęliśmy w element konstrukcyjny budynku. On ma 20 pięter. Jesteśmy na piętrze 19 i weszliśmy pomiędzy dwa elementy. Pomiędzy elementy elewacji. To jest szkło, a to jest drewno. Cały budynek jest pokryty taką szklaną konstrukcją, która jest jakby drugą skórą tego wszystkiego. Dzięki temu drewno nie jest malowane, nie jest pokryte jakimś chemicznym roztworem. To się nagrzewa. W związku z tym ściany się suszą. Budynek ma oczywiście swój system solarny,
Ale zimą, kiedy słońca jest mało, kiedy w ogóle dnia jest mało, to na przykład ogrzewanie tutaj pochodzi, jak i w całej miejscowości, ze spalarni śmieci. Tak, tutaj chyba pierwsi w Europie Szwedzi zaczęli segregować śmieci i wykorzystują je do wytwarzania ciepła. No i tak to właśnie działa. Druga skóra, w środku nie ma żadnych elementów betonowych. Zresztą będą jeszcze miejsca, by wam to unaocznić. Zobaczcie, piękne miejscowe drewno, a wszystko, z czego to zrobiono, pochodzi z okolicy kilkudziesięciu kilometrów dookoła. Hotel liczy 205 pokoi i niezwykle ciekawe jest, jak to stawiano. No najpierw zrobiono zasadniczą konstrukcję drewnianą, a następnie każdy taki pokój przyjeżdżał tutaj jak gotowy klocek na ciężarówce. To wszystko jest z drewna. No i to była taka rama drewniana ze ścianami w środku i po prostu dźwig, klocuszek po klocuszku układał to na rzeczonej konstrukcji. Tak to było. Zabawa klockami w dzieciństwie może procentować w dorosłym życiu. Na ostatnim piętrze mamy przepiękne spa. Wspaniałe położenie, cudowny widok, minimalistyczne wnętrze, jak to tutaj. No to jest część wypoczynkowa. Tam mamy sauny, no i otwarty taras z basenami. Wyobraźcie sobie teraz, najpierw sauna, a potem basen. Na zewnątrz -10, mnóstwo śniegu, słońce zimowe i widok na całą okolicę. Tak, przecudne miejsce. Czasem słońce, czasem deszcz, jak to na północy. Miejscami jest błękitne niebo, prześwituje słońce, a akurat z tej chmurki leje. Ale tutaj nikt się tym nie przejmuje. Nie ma złej pogody, jest tylko zła odzież. Moja w tym wypadku jest zła. Chowam się. Nygatan, czyli główna ulica Skellefteå. Kiedyś ta architektura była głównie drewniana, ale w szwedzkich miastach były częste pożary, no więc postawiono budynki murowane. Na przedmieściach jeszcze mamy ową starą drewnianą architekturę. Zimą, kiedy jest tu dużo śniegu i dużo lodu, żaden spacerowicz nie poślizgnie się, ponieważ ów system spalania śmieci i pozyskiwania z nich ciepła jest również wykorzystywany właśnie tu. Czyli ciepło jest rozprowadzane pod owym deptakiem, no i to wszystko topnieje. Dzięki temu, po pierwsze, nikt się nie poślizgnie, po drugie, nie trzeba tego sypać solą. No i tak to właśnie działa. Bardzo przyjemny deptaczek, idziemy, zwiedzamy i oglądamy, a można to zrobić w parę minut. Kącik partnerski. Pozwólcie, że powiem teraz słów kilka o partnerze naszego odcinka. Jest to karta i aplikacja Zen. Zen to konto wielowalutowe, doskonale sprawdzające się w podróży. Na przykład tutaj w Szwecji trzeba płacić koronami szwedzkimi i można sobie wymienić złotówki czy też euro zgromadzone na koncie na korony po niezwykle korzystnym kursie. Jeśli tego nie zrobimy i będziemy płacić kartą Zen, to automatycznie po również korzystnym kursie ta wymiana zostanie dokonana automatycznie. Zen sprawdza się również doskonale przy codziennych zakupach w kraju. Jeśli jesteśmy posiadaczami konta Zen Pro, to wówczas mamy cały szereg benefitów, czyli przedłużoną gwarancję na sprzęt elektroniczny albo też cashbacki, czyli zwrot gotówki. Każdy, kto na hasło Makłowicz Zen założy sobie konto Zen Pro, będzie się mógł nim cieszyć przez 150 dni gratis. Koniec kącika partnerskiego. Wróciwszy do naszego wodorowego domu, a wcześniej zrobiwszy zakupy, postanowiłem podjąć rękawice prostej nordyckiej kuchni.
No i pytanie, jakże ważkie, które być może ciśnie wam się na usta, jeśli widzicie te dwa główne składniki, które mam przed sobą. No czy można zrobić coś dobrego z wędzonej makreli i ziemniaków? Odpowiadam wam, można. To nie jest stricte szwedzki przepis. Sam go w Polsce wymyśliłem, ale kierowałem się słynną pokusą Jansona, czyli ową zapiekanką na bazie ziemniaków i szwedzkich anchois, czyli korzennie marynowanych szprotek. Tak, sam na to wpadłem, bo miałem tylko te dwie rzeczy w lodówce. Jeszcze miałem w lodówce cebulę, poza lodówką, w spiżarce. W lodówce jeszcze miałem masło, miałem śmietankę słodką, pieprz, gałka muszkatołowa. To jest naprawdę minimalistyczna historia. Od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od pokrojenia ziemniaków w cienkie plasterki. W pokusie Jansona ziemniaki są krojone w takie słupki, a tutaj cienkie plasterki. Najlepsza byłaby mandolina tak zwana, ale na wyposażeniu naszej kuchni w wodorowym domku takowej nie ma, więc jak najcieńsze plasterki i będę je wrzucał do wody, żeby nie ściemniały. Teraz trzeba przygotować rybę. No po prostu należy ją dłońmi obrać i oddzielić mięso od skóry oraz wyjąć kręgosłup i wszystkie ości. Wędzona makrela służy u nas głównie do robienia awanturek. Tymczasem jest to doskonała rzecz, również, no zresztą sami zobaczycie, do zrobienia gotowego, wspaniałego dania. O, tłuściutkie, cudowne mięso. I teraz dłońmi sprawdzam, czy są środkułości. Jeśli są, to je tutaj odkładam. O, tak, kawałeczek po kawałeczku. Świeżuteńka, doskonała. O rany, jaka dobra rzecz, a ten tłuszcz przy skórze. Po prostu poezja. Świeżuteńka makrela. Tu. Trzeba to wszystko wyjeść. Nie jest sucha jak bocian, jest po prostu świeżutka i wyborna. Dobra, teraz trzeba oddzielić plastik od reszty. Segregacja śmieci, bo u nas już też, ale tutaj kiedy ona była, wszystko jest. Osobno plastik, papier i do mieszanych makrela. Tu mamy śmieci, myję łapy, wracam do was. Mieszane. Mieszane są tutaj. Papier jest tutaj. Plastici tutaj. A kran tutaj. Akurat w tym miejscu nie ma fotokomórki, tak jak w łazience. Naczynie do zapiekania było na stanie. Masło było w lodówce. Byliśmy w sklepie. I teraz trzeba wysmarować masłem owo naczynie do zapiekania. O, i teraz układamy warstwami ziemniaki, drobno posiekaną cebulę. Może być szalotka, może być zwykła cebula, jak wolicie. I wszystko traktujemy obficie solą, pieprzem oraz gałką muszkatową. Ostatnia warstwa ułożona musi być z ziemniaków, ale to jeszcze nie koniec. I teraz układamy warstwy. Najpierw ziemniaki, potem trochę cebuli, następnie makrela i kolejna warstwa. Wszystko doprawiamy dość obficie solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową. Ostatnia warstwa to muszą być ziemniaki. To jeszcze nie koniec, ale prawie koniec. Ostatnie rzeczy do zrobienia. Potrzebna jest śmietanka kremówka. I teraz trzeba ją tutaj wlać, tak, żeby ogarnęła swoim dostojeństwem, swoim płynem całość. A żeby
żeby się nie wylała, gdyż jest tutaj tego dość dużo. Dobra, teraz trzeba zrobić rzecz następującą. Trzeba zrobić tak, sprawdzić, ile tego jest, widzicie? Jest tego dość dużo, ziemniaki to wchłoną, ziemniaki się zrumienią, a chodzi o to, żeby to nie pływało w sosie. No i teraz po wierzchu posypujemy całość miejscową bułką tartą, obkładamy to wiórkami masła, no i wkładamy po prostu do pieca. Piekarnik mam nagrzany do 200 stopni i myślę, że 45 minut powinno być ok. Już. Bułka jeszcze tu. Zawsze są poszkodowani ci, którzy mają brzegowe kawałeczki. Wiórki masła. Najlepiej w ten sposób. I zaraz znajdzie się w piecu. Zapiekanka gotowa. Rumiany wierzch. Ta śmietanka tam w środku szaleje, choć w większości jest wchłonięta przez ziemniaki. Trzeba to wyłączyć i na chwilę otworzyć, bo tutaj straszny gorąc. Nie było na wyposażeniu wodorowego domu takich specjalnych łapek, ale mam ściereczki. Ale nie mogę za bardzo tego wysunąć, bo się zepsuje. Ale poradzę sobie w ten sposób. Moi drodzy, spójrzcie, jakie piękne. Dajmy temu 3 minuty odpocząć. Widzicie? Proces wrzenia jeszcze jest w trakcie. Niech chwilkę odpocznie, będę kroił. Jak to kroić? No, na przykład nożem, chociaż można też takim naczyniem do nakładania. O, uspokoiło się. I teraz powinno wszystko bardzo ładnie wyjść. Widzicie, tego sosu prawie nie ma. Wszystko jest wchłonięte. Ziemniaki miękkie. Czy to jest dobre? Pamiętacie, jak nikczemne w zasadzie składniki, znaczy nikczemne, doskonałe, ale bardzo zwyczajne i bardzo ich niewiele są w tym. Ale jest to dowód na to, że również z takich prostych rzeczy da się zrobić coś wspaniałego. Gorąco polecam, a nawet bardzo gorąco. Naszą szwedzką eskapadę zwieńczy eskapadka morska. Będzie to mianowicie rejs. Rejs krajoznawczy, ale również rejs kulinarny. Będzie to połączenie kilku wspaniałych rzeczy, które za chwilę się dokona. Na razie na pokład. Nad Zatoką Botnicką byłem ładnych kilka razy, ale tylko raz wcześniej po niej pływałem. I w dodatku w niezwykłych warunkach, niezwykłą jednostką. To było po jej drugiej stronie, czyli po stronie fińskiej, i wtedy przedzieraliśmy się przez jej zamarznięte wody fińskim lodołamaczem. A teraz płyniemy w warunkach niemal śródziemnomorskich. 20 stopni. Jak na daleką północ, to bardzo ciepło, ale przede wszystkim pięknie. Niewielka, skalista, szkierowa wysepka o nazwie Gashorn. Bardzo niewielka. Tak naprawdę najwięcej jest tu mew, które akurat w tej chwili są agresywne, bo bronią swoich małych, które właśnie wykluły się z jaj. Jest tu latarnia morska, jest kilka domków, które można wynająć, a w jednym z domków czeka nas rzecz, która dla wielu musi się w Szwecji odbyć. Rzecz kulinarna i spektakularna. Drodzy Państwo, siedzimy pod gołym niebem na świeżym powietrzu nie tylko z powodu piękna tej okolicy, ale również dlatego, że za chwilę będzie otwierana puszka szwedzkiego kiszonego śledzia.
surströmming. Pani Stina wie, jak to zrobić. I heard that you need a special technique to open it. Is it right? Yes, it's right. Because This is a fermented herring. Yes, of course. So in a can, and it's been in this can for a couple of months, so it will explode if you this don't is do full it. of life. Yeah, it's full of life. Full of life. Full of But life. Could you be so nice and show us how to make it? Yes. Because if I remember well, it's forbidden just to transport durian with you if you are coming from Thailand or from Malaysia. Yeah. But it's not forbidden to take a can of surströmming to your luggage if you have a plane. So you can do it, and you can open it in Poland. Yeah. So if the millions of Poles will back to the country with a can of surströmming, they have to know how to open it. Everything is in your hand. I cannot change my clothes. No. So it's very important that you hide. Yes. You have this. Yes. You know what it's called in Polish? Maybe I don't know Yes. what it's called. Otwierasz. So yes, and then you hide, Aha. Oh yes. so you can hear Explosion. Now, Explosion. now you hear. So, What about the And- smell? and what about the smell? Oh. Oh, I like it, to be honest. yeah, me too. I love it. I really like it. Love it. It's hard to say because till now I had a contact with surströmming only twice in my life, but it was a beautiful contact, to be it's honest. salt. Yes, it's salt, but it's the taste is a bit like a camembert, like old cheese. Yes. And to be honest, it's much better than Icelandic shark, for Yes, instance. a lot better. Better. And you eat it with potatoes, Onion. onion, dill, Of course. and crème fraîche. Yeah, crème fraîche. And then you put it on a Flatbread. sandwich, a flatbread, and That's hard great. flatbread. Yes. So, does it mean that we will try it? Yes, we can try it. Za chwilę tego spróbujemy. Pani Stina odlała ową niezwykle śmierdzącą zalewę. Śledzie są wypatroszone, są bez głowy, a poza tym są w całości. Trzeba je teraz przygotować, obrać. Ja zacznę robić kanapeczkę taką typową do tego. No więc mamy, jak to w Szwecji, solone masło i tego masła nie żałujemy. Na to idą plastry ziemniaków. Plastry ziemniaków są ważne, również duńskie kanapki tak wyglądają. Zobaczcie. Gorące ziemniaki w mundurkach. Is it right? Now the potatoes, yes? Yeah. Yeah, I like canapé with butter and potatoes. It's really good. This is also Danish style, if I remember well. Yeah. Smorgasbröd is something like that. Yeah. I'm sorry. Smörgåsbord. Smorgås. Sorry, Smörgås. I'm not they expert about Danish pronunciation. Okay. But the Swedish is smörgås. Ah, in But Swedish. in Danish they eat They eat it? they eat something else They on eat bread. pork. They eat pork. They eat pork. Okay. And now we put this herring on Okay. this, and we have the like this. Now the onion, And now- some crème fraîche, Now and some more here. more? Wait, you have some. You have everywhere like that, and then you take the onion. the onion. Yes, Okay, it's pretty enough. Not too much of and that. you need some Dill. dill, And and crème you need fraîche. some crème fraîche, like that. Ready? Ready, steady, go. And this is the row from the herring. Row is So you can always the best part. try one delicacy. row on this. Huh? Drodzy Państwo, to była wspaniała podróż w tym rozdygotanym świecie, w tej niepewności, w której żyjemy. Przyjeżdżając do Szwecji, mamy przewidywalność, mamy piękną przyrodę, mamy ludzi, mamy również surströmminga. Let me try. Very good. Very Yummy. If I could, I only eat the row. It's very Yeah. good. Yeah, it's very good.
To był wspaniały czas. Życzę Wam takich momentów. Uspokojenie. A teraz, may I try? Try. Whole. Do you like it? Very much. Very good. Very intensive, but very good to be honest. It's really good. Thank you very Really much. Swedish, especially. Very Swedish. Great. And you need see the butter is. Oh. You need to have this warm potatoes. Beautiful.